Witam o poranku. Eksplozja na ropie naftowej. Co się dzieje? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Eksplozja na ropie naftowej. Co się dzieje? Okazało się, że w weekend OPEC zaczął redukować to znacząco produkcję ropy naftowej i od razu mamy do czynienia z szokiem, ponieważ ropa naftowa skokowo rośnie prawie o 10%. Mamy dynamiczny ruch w górę tak na ropie Brent, jak i na ropie WTI. Widzimy, jak to cięcie produkcji przez OPEC plus o wartości ponad 1 miliona baryłek dziennie będzie dzisiaj wpływało na rynki na całym świecie. Jest to zaskoczenie, oczywiście rynek będzie musiał się do tego dostosować, a dlaczego już wkrótce się o tym dowiemy. To, że OPEC zmniejsza produkcję o ponad 1 milion, powoduje w naturalny sposób wzrosty cen ropy naftowej, a to będzie miało te swoje rynkowe konsekwencje. Natomiast jak zobaczyłem, jakie państwa przede wszystkim będą redukowały produkcję ropy naftowej i gdy zobaczyłem, że na pierwszym miejscu jest Arabia Saudyjska, a przede wszystkim Rosja, to ewidentnie widać tutaj rozgrywkę geopolityczną i geopolitykę należy wrzucić do gry i będziemy oczywiście moim zdaniem interpretować to w taki sposób, że ta interpretacja będzie nakierunkowana na Stany Zjednoczone i na Europę Zachodnią. A dlaczego? I następny wykres myślę, że bardzo dobitnie to pokazuje. Ten bardzo prosty model, który pokazuje od wielu miesięcy, który za każdym razem, kiedy średnia miesięczna cena ropy naftowej spadała, powodowała także spadek inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. Troszeczkę odmiennie jest dla Europy, gdzie przede wszystkim wiodącym surowcem jest zachowanie ceny gazu, ale dla Stanów Zjednoczonych jest ropa naftowa. Więc na samym początku nowego miesiąca, nowego kwartału, tak dynamiczny czynnik powodujący wzrost ceny ropy naftowej moim zdaniem jest nakierunkowany na to, żeby podbić inflację w Stanach Zjednoczonych, żeby jak najbardziej ograniczyć poziom życia i siłę nabywczą pieniądza obywateli Stanów Zjednoczonych i oczywiście moim zdaniem to jest główny czynnik, który teraz będzie brany pod uwagę. Czy faktycznie takie zjawisko wystąpi? No i oczywiście jakie będą reperkusje, co będzie się dalej działo, jak odpowiedzą Amerykanie, ponieważ moim zdaniem ewidentnie, jeżeli zamieszana jest w to Rosja, mamy tutaj do czynienia z rozwojem konfliktu geopolitycznego na kolejne pola. Tym razem front ma miejsce na linii gospodarczej i zobaczymy, jak rynki będą dzisiaj na to reagowały. Samego z technicznego punktu widzenia rynek pokazuje, że okolice $80 mają dużą wrażliwość i duże znaczenie, ponieważ gdyby się okazało, że jesteśmy nad tym poziomem, to pierwszy raz od grubo ponad pół roku zachowanie ropy naftowej będzie sygnalizowało odwrócenie tendencji spadkowej na wzrostową oraz oczywiście, że z technicznego punktu widzenia działa i pięknie funkcjonuje średnia dwustosacyjna na wykresie tygodniowym, ponieważ te okolice $76 powodują, że znowu mamy do czynienia z próbą popytu utrzymania nad tym poziomem i z perspektywą na ruch w górę, kontynuację tendencji wzrostowej. Więc dzisiejsza sesja będzie bardzo interesująca na ropie naftowej. Pozwoli nam ocenić, czy faktycznie rynek w Europie i w Stanach Zjednoczonych przejmie się tymi wydarzeniami, jaka będzie reakcja i odpowiedź Stanów Zjednoczonych w najbliższych dniach i jakie będą reperkusje tego na inflację, a tego dowiemy się co najmniej za miesiąc, kiedy będą spływały pierwsze raporty o inflacji za kwiecień dla Stanów Zjednoczonych i oczywiście także dla Europy. Jestem bardzo ciekawy kolejnych odpowiedzi, bo ten konflikt już zaczyna mieć charakter globalny, którym ma miejsce teraz między światem zachodnim, Rosją a Chinami.
No i pojawił się od razu raport Goldman Sachsa, który podnosi prognozę dla ropy naftowej. Widzimy na koniec tego roku na $95, a w przyszłym roku ropy Brent na $100, ale jakiejś znaczącej skokowej podwyżki prognoz Goldman Sachs nie prognozuje, nie daje, więc no, jestem ciekawy, czy Amerykanie bardzo spokojnie będą do tego podchodzić, bo na razie to, co się dzieje, to, co pisze Goldman Sachs, jest takie właśnie. I jeżeli perspektywą ataku na ropę naftową ma być podwyższenie inflacji, więc prawdopodobnie jednym z pierwszych rynków, na którym zobaczymy reakcję, będzie rynek przyszłej stopy procentowej. Jeżeli faktycznie dzisiaj podczas sesji europejskiej, a przede wszystkim amerykańskiej, implikowane stopy procentowe pójdą w górę, to będzie to oznaczało, że naprawdę rynek się tym przejmuje i rynek martwi się o to, co będzie dalej z perspektywami co do stóp procentowych. Na chwilę obecną jakoś nie widzimy dużych zmian i to jest moim zdaniem interesujące i zachęcające do tego, żeby dawać jednak nadzieję, że scenariusze negatywne wyprzedaży ryzyka, podwyżek stóp procentowych nie będą realizowane. Zobaczmy, dla Stanów Zjednoczonych implikowana stopa procentowa jakby się w ogóle nie zmieniła od momentów publikacji piątkowych danych makroekonomicznych i dla Europy także ta implikowana stopa jakby się w ogóle nie zmieniła. Dlatego też jestem lekkim optymistą, który zakłada, że te wydarzenia jakoś tak zbytnio nie przełożą się na zachowanie poszczególnych aktywów. Jednak rynkowa reakcja stóp procentowych, czyli zachowanie amerykańskich obligacji 10-letnich, gdzie mamy wzrost o ponad 5 punktów bazowych, pokazuje, że naprawdę na samym początku rynek obligacji zaczyna się obawiać tego, że działania OPEC Plus mają doprowadzić do podwyżki inflacji w krajach zachodniej Europy, tak żeby także i stopy procentowe poszły wyraźnie w górę. Natomiast takie zachowanie powinno mieć na celu doprowadzenie do negatywnych zjawisk w amerykańskiej gospodarce. Na chwilę obecną widzimy, że te zjawiska powodują umocnienie amerykańskiego dolara, więc reakcja na rynku walutowym przeczy tezie o tym, że jesteśmy teraz świadkami jakiejś gry geopolitycznej z wykorzystywaniem surowców przeciwko amerykańskiej walucie. Natomiast jeżeli faktycznie nie będzie jakiejś większej reakcji przyszłych stóp procentowych i rynku obligacji, to myślę, że tendencja na amerykańskim dolarze wróci do tej obserwowanej w poprzednim tygodniu. No i będziemy patrzeć także równolegle na zachowanie par związanych z jenem, ponieważ powiązanie rynkowych stóp procentowych i zachowania amerykańskiego dolara w ostatnich tygodniach powoduje, że należy równolegle momentalnie patrzeć na zachowanie jena i na zachowanie ceny złota, o czym za chwilę będzie. A dzisiaj z danych makroekonomicznych poznamy przede wszystkim wskaźniki PMI oraz dla Stanów Zjednoczonych wskaźnik ISM i dla Polski, co jest także istotne, o godzinie 9 wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego za marzec. Tutaj widzimy perspektywę lekkiego wzrostu i mamy mieć do czynienia tutaj, ja jestem bardzo ciekawy, jak bardzo tutaj będzie rozróżnienie, jaka będzie różnica między prognozami a faktycznymi danymi, ponieważ jeżeli będzie ona duża i będzie sygnalizowała, że w marcu sektor przemysłowy się próbował cały czas odbić od dna koniunktury, no to w takiej sytuacji byłaby to zachęta do popytu na ryzyko, jeżeli rynek miałby się koncentrować na tych danych makroekonomicznych z Polski. Natomiast dzisiejsze futures na indeks Standard & Poor pokazują nam lekkie cofnięcie, natomiast piątkowa sesja, która zakończyła tydzień, zakończyła miesiąc i kwartał, była bardzo optymistyczna. Wydźwignięcie indeksu nad poziom 4100 punktów to jest ewidentne zaproszenie do dalszych wzrostów. Sygnał, że wszystkie negatywne informacje związane z sektorem bankowym są już uwzględnione w cenach, a jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć i myślę, że te stare rynkowe powiedzenie powinno nam materializować teraz scenariusze prowzrostowe, jeżeli oczywiście nic złego się innego nie wydarzy i nie będziemy mieć jakichś nowych konsekwencji tych wcześniejszych wydarzeń. Giełda w Azji jest podzielona. Tutaj Japonia pokazuje nam odporność, natomiast Chiny pokazują nam lekką słabość.
I to, myślę, będzie rzutowało także na Polskę, gdzie będziemy świadkami lekkiego negatywnego otwarcia. Natomiast zachowanie indeksu DAX, gdzie na zakończeniu świecy kwartalnej wyszliśmy nad maksima, które były w ostatnich miesiącach testowane, to jest też sygnał, że popyt na ryzyko ma ochotę wydźwignąć indeks w Europie, ten najważniejszy, w okolice maksimów wszechczasów. Otwiera się perspektywa prowzrostowa. Jestem też bardzo ciekawy, czy eksplozja na ropie naftowej pozwoli jednak będzie zignorowana i pozwoli utrzymać się tendencją, które były obserwowane w końcówce poprzedniego tygodnia. A jak się w poprzednim tygodniu zachowywali duzi gracze, hedge fundy, jak się pozycjonowali, widzimy, gdzie są netto budowane długie pozycje, a gdzie krótkie pozycje. I co jest też bardzo ciekawego, krótkie pozycje były budowane przede wszystkim na Kanadyjczyku, czyli tak jakby się te hedge fundy pozycjonowały przeciwko ropie naftowej i ewidentnie teraz zostały złapane. A gdzie zostały budowane nowe długie pozycje netto? Widzimy, że było to cały czas euro, meksykańskie peso, były także dodawane w netto długie pozycje do WIX-u, co jest też bardzo interesujące, ale jest to spójne z tym, jak tutaj hedge fundy budowały pozycje na indeksach giełdowych, gdzie były dodawane krótkie netto pozycje. Jestem też bardzo ciekawy, co z tego dalej wyniknie i na samej ropie naftowej widzimy, że faktycznie netto krótka pozycja była dodawana. Cena złota próbuje budować formację trójkąta, ale dzisiaj rano rynek chce jakby ruszyć w dół i próbować odbić. To jest naturalna konsekwencja tego, że rynkowe stopy procentowe mogą iść w górę, więc te powiązanie z amerykańskim dolarem i z rentownościami powinno być tutaj dobrze widoczne. Natomiast od samego początku tego roku widzimy, że złoto daje lepszą stopę zwrotu niż srebro. To jest następna ciekawa rynkowa obserwacja. Cena miedzi nie jest w stanie przekroczyć bariery $9000 i znowu ugrzęźliśmy w kolejnej konsolidacji, tak pokazuje nam rynek, a Bitcoin znowu próbuje spadać, czyli budujemy następną konsolidację na następnych poziomach, więc tutaj także nic nowego, ciekawego się nie dzieje, po prostu czekamy z kolejnym impulsem na kolejne wybicie. Na rynku złotego jestem ciekawy, czy opory w tym wypadku w rejonie 4,70 wytrzymają, ponieważ dla mnie cały czas punktem odniesienia jest zachowanie euro-złotego i ten poziom psychologiczny 4,70 i rynek krajowych aktywów moim zdaniem będzie się jednak koncentrował na dzisiejszych wskaźnikach PMI dla sektora przemysłowego, ponieważ jeżeli się okaże, że te dane wskazują na ożywienie gospodarcze, na postęp, na wycofywanie się osłabienia gospodarczego, to moim zdaniem może być to wyjątkowa zachęta do tego, żeby popyt na ryzyko jednak atakował, kiedy rynek otrząśnie się z tych wszystkich informacji dotyczących ropy naftowej. Natomiast wszystkie inne aktywa związane z polskim złotym, przede wszystkim rynek polskich obligacji, będzie i ma cały czas punkt odniesienia w rejonie poziomu 6%, a warszawska giełda papierów wartościowych teraz ma za zadanie przejść poziom 1800 punktów. Jeżeli tak się stanie, to sygnały prowzrostowe będą bardzo silne i będą zachęcały do popytu na ryzyko, ataku na następne, najbliższe opory, poziom 2000 punktów. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy, jeżeli dzisiaj okaże się, że rynek jest odporny na te tak zwane eksplozje na ropie naftowej, na te wszystkie informacje negatywne dotyczące perspektyw inflacyjnych i konsekwencji tych perspektyw inflacyjnych na przyszłą stopę procentową. Zapowiada się niezwykle interesująca sesja i czekamy na jej wynik. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia. Widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.